Często, kiedy uczymy się jakiegoś języka, kładziemy nacisk na gramatykę. Chcemy jak najbardziej poprawnie się wyrażać. Używamy pięknych słów, które oczywiście świetnie wyglądają w wypracowaniach, ale których niekoniecznie statystyczny native speaker, przeciętny native speaker używa w konwersacji. Dzisiaj chciałabym pokazać Wam trochę słów, zwrotów, dzięki którym będziecie brzmieć jak prawdziwi Polacy, których niekoniecznie używajcie w wypracowaniach albo w ładnych wypowiedzeniach na egzaminie ustnym z języka polskiego, ale które na pewno przydadzą Wam się w codziennym życiu i w codziennych rozmowach. Ja jestem Ania, a to jest Płynnie po polsku. Pierwsze, chyba najważniejsze, chyba najczęstsze no. Co to znaczy no? No ma kilka różnych znaczeń. Przede wszystkim znaczy po prostu tak. Jeśli ktoś pyta Was, pójdziemy dziś do kina, możecie powiedzieć po prostu no. No zastępuje tak, ale ma też kilka innych znaczeń. No może być również wzmocnieniem jakiegoś polecenia albo jakiegoś rozkazu. Możemy na przykład powiedzieć, no weź posprzątaj ten pokój. Albo no posłuchaj trochę, co do Ciebie mówię. Niech no tylko ja z nią porozmawiam. No powiedziałbyś jej, co o niej myślisz. Poza tym no ma też inne znaczenie. No może być takim wprowadzeniem wypowiedzenia. Ale uwaga, zawsze musi nawiązywać w jakiś sposób do tego poprzedniego wypowiedzenia. Na przykład mogę powiedzieć, chciałabym pójść do kina, no ale trochę się boję, że film mi się nie spodoba. I tak samo będzie w zdaniach, które będą nawiązywać do poprzedniego zdania. Chcesz iść dzisiaj ze mną do kina? No dobra, czemu nie? No może też wprowadzać pytania. Na przykład, no ale co ja mam zrobić? No co ja mam mu odpowiedzieć? No co mamy oglądać? Zawsze jest takim wzmocnieniem. Zawsze, kiedy chcemy podkreślić dane wypowiedzenie, to używamy tego no. Oczywiście w języku nieformalnym, ale zdarza nam się to bardzo, bardzo często. Mam wrażenie, że często też nadużywamy tego no i brzmi ono już trochę dziwnie. Dlatego używajcie, ale z umiarem. Spoko. Spoko ma 3 znaczenia, o których chciałabym powiedzieć. 3 najważniejsze. Spoko to przede wszystkim zgoda na coś. Możemy powiedzieć, jeśli ktoś proponuje nam wyjście do kina, tak jak w pierwszych przykładach, możemy powiedzieć spoko, okej. Spoko jest trochę jak właśnie okej, kiedy zgadzamy się na coś, ale też opisując kogoś albo coś. Mogę na przykład powiedzieć, moja nauczycielka od polskiego jest naprawdę spoko. Ten chłopak wygląda spoko. Wygląda spoko, to znaczy wygląda okej. Nie jakoś zjawiskowo, nie oszałamiająco, wyglądasz spoko. Wyglądasz dobrze, wyglądasz okej. Ktoś jest spoko. Nie jest niesamowity, nie jest super, super fajny, jest spoko, jest okej. Spoko znaczy też nie ma problemu. Na przykład, kiedy ktoś powie Wam, przepraszam Cię, ale muszę odwołać dzisiejsze spotkanie, możecie odpowiedzieć spoko, nie ma sprawy. Spoko, zobaczymy się innym razem. Spoko to znaczy, że jest Wam z tym spoko. Nie ma problemu, nie ma sprawy. Polacy często mówią też w sumie. W sumie może mieć 3 takie podstawowe znaczenia, które ja znalazłam i których ja używam. Przede wszystkim oczywiście podsumowując coś, czyli ogólnie rzecz ujmując, możemy na przykład powiedzieć w sumie dobrze na tym wyszliśmy. W sumie to dobrze, że tak się stało. W sumie jestem zadowolona z tego zakończenia, z tego finału. W sumie dobrze, że nie poszliśmy z nim do kina, bo film był bardzo nudny.
czyli kiedy chcemy coś podsumować. W sumie jest dla mnie też takim trochę synonimem do tak naprawdę. Kiedy mówię tak naprawdę, to nikt nie wiedział, co wtedy powiedzieć. Mogę powiedzieć, w sumie to nikt nie wiedział, co powiedzieć. Tego w sumie używamy w nieformalnych konwersacjach i jest to tylko takie moje spostrzeżenie, że używamy je w taki sposób, jako tak naprawdę. W sumie jest to też taka definicja w sumie, która pokrywa się trochę z tą pierwszą, bo też tutaj podsumowujemy coś. W sumie mówimy też wtedy, kiedy chcemy powiedzieć, że coś jest nawet jakieś. Na przykład, kiedy powiem, ta sukienka jest nawet ładna, ktoś może powiedzieć, no tak, w sumie jest całkiem ładna. To też jest znaczenie, które pokrywa się z tym pierwszym, czyli podsumowując całokształt tej sukienki, możemy powiedzieć, że jest nawet ładna, jest średnia, czyli nawet ładna. Bardzo często mówimy też w ogóle. W ogóle przede wszystkim używamy w negacjach. Ja się w ogóle nie przejmuję tym sprawdzianem. W ogóle nie obchodzi mnie, co pomyślą o mnie inni. W ogóle nie jestem zainteresowana kulturą. To nieprawda oczywiście. W ogóle, kiedy chcemy użyć tego w negacjach, co oznacza wcale. Wcale nie jestem czymś zainteresowana. Wcale nie chcę gdzieś iść. W ogóle nie chce mi się iść do kina. Podkreślenie czegoś w negacjach, powiedzenie, że naprawdę czegoś nie chce nam się robić, albo naprawdę czegoś nie zrobimy. W ogóle w jeszcze bardziej chyba nieformalny sposób używamy też wtedy, kiedy chcemy coś podsumować. A tak w ogóle to słuchajcie, mam już dosyć YouTube'a i kończę z tym na zawsze. W ogóle to już mam dosyć tego zachowania. W ogóle to już nie mogę patrzeć na to, jak się zachowujesz przy moich rodzicach. Podsumowując, w sumie to już mam tego dosyć. W sumie to już nie chcę tego robić. W ogóle to już nie chcę czegoś robić. Albo możemy też używać w ogóle w innej konstrukcji, a tak w ogóle. I tutaj ma to takie znaczenie jak a propos. A tak a propos to, a tak w ogóle to, a tak w ogóle to uczyliście się wczoraj polskiego, a tak w ogóle to byliście kiedyś w Warszawie, a tak w ogóle to podoba Ci się ten kanał, koniec już z YouTube'em, a tak w ogóle to, tak a propos to. Właściwie używamy wtedy, kiedy chcemy wzmocnić jakąś wypowiedź, a tym bardziej ją doprecyzować. O co Ci tak właściwie chodzi? O czym Ty tak właściwie do mnie mówisz? Byłam tam kilka godzin, a właściwie to 35 minut. Właściwie to nie wiem, co chcę powiedzieć. Tak naprawdę to nie wiem, co chcę powiedzieć. Właściwie to ja nic nie wiem na ten temat. Czyli wzmocnienie albo doprecyzowanie. Doprecyzowując informację, dzięki słówku właściwie, możemy też ją poprawić w jakiś sposób. To znaczy, kiedy mówię w Polsce, a właściwie w Warszawie, odbyła się manifestacja. Poprawiam się trochę, bo manifestacja nie odbyła się w całej Polsce, tylko właśnie w Warszawie. Dzięki temu słówku możemy też doprecyzować wypowiedź kogoś innego, bo jeśli ktoś mówi byłem wczoraj na manifestacji, ale właściwie na jakiej manifestacji? A właściwie to w którym mieście? A właściwie to o jaką manifestację Ci chodzi? O której była godzinie? To wszystko możemy doprecyzować dzięki słówku właściwie. Doprecyzowujemy też w sytuacjach, kiedy nie pamiętamy tej informacji, kiedy gdzieś nam umknęła pomiędzy milionem różnych informacji. Na przykład jako nauczyciel mogę zapytać ucznia, który jest jednym z setki uczniów, a tak właściwie to jak Ty się nazywałeś? A tak właściwie to ile Ty miałeś lat? Czyli bardzo, bardzo pożyteczne słówko, którego używamy szczególnie w doprecyzowaniu wypowiedzi swojej lub kogoś, ale też przy wzmocnieniach lub przy poprawianiu takim się, które też niejako jest doprecyzowywaniem wypowiedzi.
Coś, co słyszę i mówię cały czas chyba, to tak ogólnie. Tak ogólnie to tak piękne wyrażenie, kiedy nie chcemy właśnie precyzować wypowiedzi i kiedy nie chcemy czasem podawać informacji, detali, które wolelibyśmy wyrzucić z tego, co mówimy. Na przykład, tak ogólnie to podoba mi się ta lekcja, ale nie mówię nic na jej temat, co byłoby nie tak, co byłoby złe. Tak ogólnie to Polska jest naprawdę super krajem. Oczywiście jest tyle rzeczy, które mogą nas denerwować, ale tak ogólnie to. Często używamy też jako jednej wypowiedzi, to znaczy możemy powiedzieć tak ogólnie to tak, albo tak ogólnie to nie. Kiedy ktoś zadaje nam jakieś pytanie, na przykład podoba Ci się życie w Polsce? Tak ogólnie to tak, tak ogólnie to jest ok. I wtedy też możemy użyć tego fantastycznego wypowiedzenia. Tak, ogólnie. Kolejne bardzo ważne określenie, dzięki któremu możemy coś uogólnić, tak jak w przypadku tak ogólnie, to w stylu. Kiedy nie znajdujemy żadnego dobrego określenia, kiedy nie chcemy czegoś precyzować, możemy powiedzieć, że coś było w jakimś stylu. Oczywiście pierwsze znaczenie to styl w sztuce. Możemy powiedzieć oczywiście, ten budynek jest zaprojektowany w stylu barokowym, ale jest też inne znaczenie tego w stylu i tym najczęściej się posługujemy na co dzień. Co to znaczy? Na przykład mogę powiedzieć, byłam wczoraj na zajęciach na siłowni na czymś w stylu zumby. Powiedzmy, że był to inny taniec, ale wyglądało trochę jak zumba, a nazwy nie pamiętam. Miał na sobie coś w stylu płaszcza. Znam słowo płaszcz, tego co miał na sobie nie potrafię dokładnie określić. W stylu to fantastyczne słowo dla Was obcokrajowców, którzy... Zresztą dla nas Polaków też, bo my też nie mamy niesamowitego zasobu słownictwa bardzo często, ale mi osobiście w innych językach bardzo się przydaje i zawsze szukam tego słowa od początku, jak to powiedzieć, jak powiedzieć w stylu w innym języku. Trochę wracając do doprecyzowywania, wyrażenie w sensie. W sensie może nam trochę doprecyzować wypowiedź albo ją poprawić, podobnie jak było wcześniej, o tym już rozmawialiśmy. Możemy na przykład powiedzieć, byłam tam, w sensie w szkole, wczoraj wieczorem. Albo kiedy chcemy zmienić trochę naszą wypowiedź. Podoba mi się ta sukienka, w sensie nie jest zła, ale nie jest najpiękniejsza. Czyli kiedy precyzujemy albo kiedy chcemy coś troszkę zmienić w wypowiedzi. To trochę takie jak po angielsku mamy I mean. Kiedy chcemy doprecyzować to, o co nam dokładnie chodzi w tym, co mówimy. Mam nadzieję, że wypowiadam się w jasny w miarę sposób. Bardzo ważne, strasznie albo totalnie. Kiedy coś jest totalnie super albo strasznie ładne, to po prostu znaczy bardzo, bardzo, bardzo. Wielu Polaków nie lubi tych określeń. Spotkałam się już też z takimi opiniami, że strasznie nie powinno używać się w taki sposób, ale mimo, że się nie powinno może i wielu rzeczy nie powinno się robić w języku, to wciąż się używa i wciąż się tak robi. Totalnie cieszy mnie Wasz feedback. Totalnie cieszą mnie te zajęcia. Totalnie kocham język polski. Naprawdę. Totalnie jest trochę jak naprawdę. Naprawdę kocham język polski. Strasznie jest trochę jak bardzo, bardzo, bardzo. Strasznie podoba mi się język polski. Totalnie go kocham. Masz strasznie ładny sweter. Totalnie podoba mi się Twój sweter. Raczej totalnie nie użyjemy z przymiotnikami, ale z tym też na pewno się spotkacie i to też na pewno gdzieś, kiedyś usłyszycie. I ostatnie już inne ważne słówko na dziś to jasne. Jasne, które pewnie już znacie, to może być oczywiście, albo może znaczyć też rozumiem. Kiedy ktoś pyta Was, czy wszystko jasne,
nauczyciel zwykle, możecie odpowiedzieć tak, wszystko jasne. To jest jasne, coś może być jasne. Jasne jak słońce wręcz. Jasne to może być też po prostu odpowiedzenie na jakieś pytanie, kiedy chcemy powiedzieć oczywiście, kiedy chcemy się z czymś zgodzić. Idziemy dzisiaj do kina? Jasne, czemu nie? Robimy dzisiaj ciasto? Jasne. Jasne, chodźmy do kina. Jasne, zróbmy ciasto. Tak, pewnie, oczywiście. No to co? Umiecie już te wszystkie wypowiedzi? Teraz powinniście odpowiedzieć jasne. Dziękuję Wam bardzo za to, że dotrwaliście aż tutaj. Mam nadzieję, że każdy z tych wyrażeń na coś Wam się przyda, gdzieś je usłyszycie, a jestem pewna, że gdzieś na pewno, jeśli nie od Polaków na ulicy, to od Polaków w serialach czy w filmach. I tak jak mówię, każdy z tych wyrażeń jest dosyć nieformalny i nie użyjemy go w piśmie na pewno, chyba że na Messengerze albo na WhatsAppie, ale nie w wypracowaniu, w eseju itd., itd. Możecie ich używać w nieformalnych konwersacjach, w nieformalnym języku codziennym, bo w takim Polacy jak najbardziej to robią i sami się o tym na pewno przekonacie jeszcze, jeśli jeszcze się nie przekonaliście. Dziękuję Wam jeszcze raz i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!